Dzień dobry, Kacper Kita Państwa wita, a to jest krótki komentarz bieżący do kolejnej już dymisji premiera Francji. 14 godzin. Tyle przetrwał rząd Sebastiana Lecornu. Jest to absolutny rekord, jeśli chodzi o historię Francji. Sytuacja jest coraz bardziej kuriozalna, tak? W drugim największym kraju europejskim. Kryzys polityczny, którego jedną z głównych przyczyn jest także kryzys finansów publicznych, osiąga rozmiary dość groteskowe. Dlaczego właściwie Sébastien Lecornu podał się do dymisji 14 godzin po tym, jak ogłoszono skład jego rządu? Co wydarzy się dalej? O tym chciałem krótko powiedzieć. Przede wszystkim, jak być może pamiętacie, miesiąc temu komentowałem tutaj dymisję poprzedniego rządu François Bayrou. Francja znajduje się dzisiaj w kryzysie przede wszystkim ze względu na bardzo głębokie rozdrobnienie parlamentu, które odzwierciedla w dużej mierze po prostu rozdrobnienie społeczeństwa. Naród francuski jest dzisiaj głęboko przeorany przez podziały na tle politycznym, etniczno-religijnym, majątkowym, geograficznym, ideologicznym, kulturowym. Można by długo i długo wymieniać. Mamy z jednej strony po rozwiązaniu zgromadzenia w zeszłym roku, w czerwcu 24 roku przez Emmanuela Macrona i po przyspieszonych wyborach parlamentarnych, w drugiej turze wyborów tychże parlamentarnych Zjednoczenie Narodowe stało się pierwszy raz największą siłą w francuskim zgromadzeniu, ale jednocześnie nie zdobyło większości, ponieważ Front Republikański, Centrum i Lewicy to zatrzymał, no ale później te Centrum i Lewica także nie były w stanie się porozumieć i mamy kolejne warianty. Mieliśmy już trzecią teraz dymisję rządu w ciągu mniej niż jednego roku. Łącznie jest to piąta dymisja premiera Francji w ciągu 22 miesięcy. Jak pamiętacie, miesiąc temu poprzedni premier Bayrou, jego dymisja została przegłosowana przez Zgromadzenie Narodowe, dokładnie, żeby być precyzyjnym, nie uzyskał wotum zaufania. Bayrou wiedział, że nie będzie w stanie pozyskać ani narodowców, ani socjalistów, a jednych lub drugich potrzebowałby pozyskać, żeby uzyskać większość, żeby móc dalej rządzić. On zdecydował się na złożenie takiego wniosku na tle budżetu, na tle swoich projektów szukania oszczędności wydatków publicznych i częściowego także podwyższania podatków, który jednak nie został zaakceptowany z jednej strony przez socjalistów jako idący zbyt mało, jeśli chodzi o zwiększenie podatków do najlepiej zarabiających, idący zbyt daleko, jeśli chodzi o cięcia świadczeń, a z drugiej strony, czy na przykład kwestia 2 dni wolnych od pracy, które miały być zlikwidowane, a z drugiej strony Zjednoczenie Narodowe Marine Le Pen z kolei krytykowało Bayrou, oprócz tych kwestii typu dni wolne od pracy i tak dalej, także przede wszystkim na tle imigracji oraz zbędnych wydatków państwa, czyli zdaniem lepenistów Bayrou, poprzedni premier, nie dokonał ani poważnej propozycji ograniczenia kosztów związanych z masową imigracją, zarówno nielegalną, jak i legalną, jak i z drugiej strony nie zaproponował w ramach tychże cięć budżetowych poważnej redukcji wydatków państwa na chociażby rozmaite instytucje publiczne, które ich zdaniem niekoniecznie powinny funkcjonować, są po prostu zbędne. No i Sébastien Lecornu, który został przez Emmanuela Macrona bardzo szybko powołany na nowego premiera właśnie niecały miesiąc temu, dokładnie 27 dni temu, przez poprzednie ponad 3 lata był ministrem sił zbrojnych, po naszemu ministrem obrony narodowej. Jest to jeden z najbliższych współpracowników Emmanuela Macrona, który na przestrzeni tych 8 lat jako jedyny był ministrem w każdym kolejnym rządzie przez ostatnie 8 lat i 4 miesiące. Tak? Lecornu, który kiedy Macron zostawał prezydentem, nie był jeszcze postacią znaną, ani nawet nie znał prezydenta, stopniowo jest to polityk bardzo młody, on ma dopiero 39 lat, stopniowo budował sobie pozycję takiego zaufanego, lojalnego współpracownika Macrona, także zresztą jego żony, pierwszej damy Brigitte Macron, z którą jest na ty, z którą jada posiłki.
o czym media dużo pisały. Le Cornu także stał się postacią znaną, kiedy został ministrem sił zbrojnych właśnie w czerwcu 22. No i stał się twarzą zwiększania wydatków na siły zbrojne właśnie, tak, na budżet militarny. Zostało to przyjęte przez parlament, mimo jego rozdrobnienia, jeszcze po parlament poprzedniej kadencji, już oczywiście Macron nie miał w nim większości, no i wtedy przekonał z jednej strony narodowców, z drugiej strony gaullistów, centroprawicę, do tego, żeby zagłosowali za tym rządowym projektem. Le Cornu wtedy spotkał się także z Marine Le Pen i Jordanem Bardelą, przewodniczącym Zjednoczenia Narodowego, formalnym prawą ręką Marine Le Pen. No i taki konsensus w tej ważnej, prawda, dla Francji, dla Europy wypracował. No i Le Cornu jako właśnie z jednej strony polityk zajmujący się tym obszarem, dzisiaj cieszącym się jako jedyny tak naprawdę jakąś popularnością, czyli polityka zagraniczna i obronna. Tutaj działania rządu, zwiększanie wydatków obronnych raczej cieszy się generalnie dużo wyższym poparciem niż działania rządu w sprawach czy gospodarczych, czy imigracja, czy bezpieczeństwo, czy edukacja, czy służba zdrowia. Wszędzie tam poziom poparcia dla Macrona, dla rządu, w zasadzie dla rządów w liczbie mnogiej kolejnych jest bardzo niski. No a z drugiej strony Le Cornu miał właśnie opinię takiego cichego, ale sprawnego negocjatora, no ale przede wszystkim lojalny współpracownik Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, mimo 2 dymisji, 2 kolejnych rządów, nie zdecydował się ani na ponowne rozwiązanie zgromadzenia, ani na powierzenie premierostwa politykowi spoza swojego obozu. Tak? No bo mógł dać premierostwo socjalistom, którzy mówili, że byliby na to gotowi, no tylko to oczywiście oznaczałoby, że realnie doszłoby do koabitacji. Realnie Macron musiałby się mierzyć z premierem, który byłby wobec niego silnie podmiotowy i który co więcej nie chciałby, żeby to Macron wyznaczał ludzi na kluczowe stanowiska ministerialne. No i socjaliści z pewnością chcieliby cofnąć część reform Macrona dotyczących właśnie chociażby polityki gospodarczej, podatkowej i tak dalej. Mieliby swoje oczekiwania, jeśli chodzi o to, że na przykład nie należy redukować wydatków publicznych tak mocno, jak to proponował Bayrou i tak dalej. Na tle szeroko pojętej polityki socjalnej i gospodarczej byłoby między nimi poważne różnice, także kwestie chociażby wieku emerytalnego. No i Macron się na taki wariant nie zdecydował, także dlatego, że równolegle republikanie, gaulliści, którzy weszli do rządu Barniera, tego za poprzedniego jeszcze rządu, oni z kolei wyraźnie starają się mówić głosem takim, powiedziałbym, konserwatywno-liberalnym, nieco upraszczając, czyli starają się wyraźnie odróżniać, że są jednak bardziej prawicowi w tematach typu właśnie imigracja, tożsamość, Unia Europejska, także na przykład jeśli chodzi o kwestie Zielonego Ładu, tak, chociażby ich przywódca Minister Spraw Wewnętrznych Retailleau w ostatnich tygodniach krytykował utrzymanie wydatków publicznych na dofinansowanie dla energetyki odnawialnej, a z drugiej strony wyraźnie perspektywa bardziej wolnorynkowa, czy jeśli chodzi o interesy pracodawców, czy jeśli chodzi o na przykład opodatkowanie, czy jeśli chodzi o cięcia wydatków socjalnych. No i w tych okolicznościach, kiedy Le Cornu stanął przed taką kwadraturą koła, tak? To znaczy z jednej strony Macron nie zdecydował się na porozumienie z socjalistami i także sam Le Cornu nie zdecydował się, już będąc premierem w swoich negocjacjach z socjalistami, na realizację ich postulatów w polityce socjalnej i gospodarczej. Z drugiej strony cały czas republikanie naciskali, że oni się absolutnie nie zgodzą na realizację postulatów lewicy w tych sprawach. No a z trzeciej strony jego rozmowy z Le Pen także, to oczywiście nie była żadna niespodzianka, nic nie przyniosły, ponieważ on także nie zdecydował się na zaspokojenie jej oczekiwań dotyczących chociażby właśnie polityki migracyjnej czy innych kwestii. No i Le Cornu z jednej strony dzisiaj bije rekord najkrócej urzędującego premiera, jeśli chodzi o funkcjonowanie tego rządu. 14 godzin to już jest absolutny rekord, ale z drugiej strony był to też najdłużej formujący się rząd w najnowszej historii Francji. To jest paradoks tej sytuacji, że aż 26 dni mieliśmy sytuację, w której Le Cornu próbował powołać jakiś rząd, ponieważ on powiedział, że inaczej niż poprzednicy będzie chciał najpierw wynegocjować jakąś większość, jakiś program minimalny tego rządu, zanim zdecyduje się powołać ministrów.
ministrów, no tylko spotykał się z socjalistami, z lepenistami, z republikanami i także z politykami jego własnego obozu, bo obóz Macrona, pamiętajmy, to nie jest jednolite środowisko polityczne, mamy tam 3 różne partie, 3 różne kluby parlamentarne i mnóstwo ambicji poszczególnych polityków, którzy wiedzą, że Emmanuel Macron spada dla niego poparcie, że w każdych kolejnych wyborach parlamentarnych jego obóz uzyskuje mniej posłów i każdy tam już tak naprawdę gra na siebie, na innego przyszłego patrona. Wiedzą, że kadencja Macrona skończy się przecież już w maju 27 roku, już za 19 w tym momencie miesięcy. No więc siłą rzeczy Le Cornu miał ogromny galimatias, nie był w stanie przez te 26 dni wypracować żadnego porozumienia, ani nie zdecydował się na pójście na mocne ustępstwa dla socjalistów, ani na mocne ustępstwa dla narodowców, a równolegle wybuchało coraz więcej sporów na łonie samej tej koalicji, mniejszościowej przecież, ale nawet w ramach tej mniejszościowej koalicji coraz więcej sporów i sprzecznych ambicji. W końcu zdecydował się wczoraj przeciąć to i powołać rząd. Tylko że równolegle widzieliśmy, że czołowe nazwiska tegoż obozu Macrona, czyli dwaj główni kandydaci na prezydenta, potencjalni, Edouard Philippe ogłosił to oficjalnie, jeden były premier Macrona, Gabriel Attal, który wiadomo, że ma te ambicje prezydenckie, on jest w tej chwili prezesem partii Odrodzenie, czyli tej największej partii makronistowskiej. Obaj chcieliby na pewno być następcami Macrona za te 1,5 roku, ale żaden z nich nie zgodził się na wejście do rządu Le Cornu, żeby dodać mu legitymacji. No z czego to wynika? Z prostej rzeczy, że ci wszyscy politycy z jednej strony chcą mieć wpływ na władzę, chcą, żeby ich ludzie byli w rządzie i tak dalej, wszystkie frukta z tym związane, ale z drugiej strony mają świadomość tego, że już po tych 2 kolejnych dymisjach rządu i wobec tego rozdrobnienia parlamentu, że misja Le Cornu jest z góry skazana tak naprawdę na porażkę, że on nie ma szans rządzić dłużej niż kilka miesięcy, a poza tym nie chcą być utożsamieni właśnie w perspektywie tych kolejnych wyborów prezydenckich i wyborów parlamentarnych, które także najpóźniej za 1,5 roku będą miały miejsce, no bo ktokolwiek zostanie nowym prezydentem, to prawie na pewno rozwiąże zgromadzenie, to będzie jego prawo po to, żeby mieć dla siebie większość posłów, albo spróbować przynajmniej mieć maksymalnie dużo posłów na fali wygranej w wyborach prezydenckich. To jest standardowa procedura we Francji, to tak robił chociażby François Mitterrand w 1981-1988 roku i nowy prezydent z pewnością także tak zrobi, ktokolwiek nim zostanie po kolejnych wyborach. No i w tych okolicznościach oni nie chcieli wejść do rządu, a z drugiej strony także przecież swoje rosnące ambicje artykułował Retailleau, czyli wspomniany przeze mnie prezes postgolistowskich, centroprawicowych republikanów, który jako minister spraw wewnętrznych przez ostatni rok zyskał popularność i wewnątrz tego obozu centrum, który w tej chwili rządzi, on, o ile w punkcie wyjścia poparcie w poprzednich wyborach parlamentarnych dla Macrona, dla obozu Macrona razem to było około 21%, a dla republikanów około 7%. Tak po kolejnym roku, w dużej mierze dzięki Retailleau już republikanie weszli na poziom 12-13%, gdzie równolegle obóz Macrona spadł na poziom także 14-15%. Więc już to bardzo mocno zrównało. Na to dotyczy oczywiście także kwestii rywalizacji o miejsce w drugiej turze wyborów prezydenckich i zarówno w tym szeroko pojętym obozie centrum mamy w tej chwili tak naprawdę co najmniej 2 bieguny z podobnym poparciem. Tak samo na lewicy mamy kilka tak naprawdę potencjalnych kandydatur i mamy co najmniej takie 4 duże ośrodki, które miałyby szansę wejść do drugiej tury w wyborach prezydenckich. One będą kluczowe w ciągu 1,5 roku. Wiadomo, że będzie w drugiej turze kandydat narodowców, czy to będzie Marine Le Pen, czy to będzie, jeżeli Marine Le Pen nie będzie mogła ze względu na wyrok sądu, jeżeli sąd drugiej instancji utrzyma wyrok, no to Le Pen nie będzie mogła startować, wtedy to będzie Jordan Bardella. No i w związku z tym ta rywalizacja o miejsce w drugiej turze to jest coś, co wszyscy mają cały czas z tyłu głowy. I właśnie w tym kontekście Retailleau, który z jednej strony zbudował sobie popularność na byciu ministrem spraw wewnętrznych, z drugiej strony im dłużej w tym rządzie trwa, tym bardziej pojawia się pytanie, kiedy jest dobry moment, żeby z niego wyjść. I on po to, żeby już się zbudować na tej funkcji, zbudować pewną popularność, ale jednocześnie móc w odpowiednim momencie powiedzieć, no, ale ja oczywiście nie jestem makronistą, ten rząd nie realizuje w dostatecznym stopniu moich oczekiwań i tak dalej, i tak dalej. No i w tym momencie Retailleau zalicytował dość wysoko, jeśli chodzi o swoją obecność w tym rządzie.
Le Cornu jego żądań nie spełnił. Równolegle nie udało mu się także usatysfakcjonować innych czołowych polityków swojego własnego obozu. No a kiedy zdecydował się mimo wszystko ogłosić skład nowego rządu wczoraj, no to został ten rząd powszechnie odebrany jako swego rodzaju prowokacja. To znaczy nie zaspokoił prawie nikogo. 12 na 18 stanowisk ministerialnych pozostało obsadzone przez te same osoby, a w tych kilku miejscach, gdzie pojawił się ktoś nowy, no to z różnych przyczyn różnym politykom się to wyraźnie nie spodobało. Zaczęło się oczywiście od przede wszystkim tego, że nowym ministrem obrony, dotychczas był nim sam Le Cornu, czyli obecny premier, został Bruno Le Maire. Bruno Le Maire, czyli człowiek, który był przez 7 lat ministrem gospodarki i finansów Francji w latach 2007-2024, czyli generalnie był autorem polityki gospodarczej Emmanuela Macrona. On jest powszechnie oceniany jako siłą rzeczy ten, który odpowiadał za stan budżetu Francji. A przecież w ciągu tego czasu ponad 1 bilion euro wzrosło zadłużenie Francji. Deficyt, który wyraźnie urósł. Z 99% PKB na 116 dzisiaj procent PKB. Te problemy, jeśli chodzi o deficyt, jeśli chodzi o zadłużenie, jeśli chodzi o wydatki publiczne, no o stan ten, który zostawił Le Maire, kiedy on odszedł w 2024 roku i tak naprawdę dopiero po jego dymisji nowy rząd, wówczas Michela Barniera, zobaczył, jak zły jest stan finansów publicznych. Le Maire w związku z tym stał się postacią bardzo nielubianą. Tak, i w badaniach opinii to bardzo wyraźnie było widać, zresztą ciekawostka, Bruno Le Maire jest osobistym kolegą Michela Houellebecqa, znanego pisarza, który poświęcił jemu właśnie jedną ze swoich ostatnich książek, Anéantir, po polsku pod tytułem Unicestwienie, w którym właśnie Le Maire jako ten minister finansów, chociaż tam oczywiście pokazany raczej w pozytywnym świetle, jest przedstawiony jako potencjalny następca Macrona. Książka była pisana jeszcze przed tym, jak Le Maire stał się postacią tak obciążoną przez to, że wyszło jakby na jaw, jak oczywiście no wiadomo było, że to zadłużenie rośnie, tak? To nie było tajne, ale jak bardzo to się stało tematem debaty publicznej, tak, w 2024 roku, kiedy także ten deficyt wyraźnie urósł i stało się to tak naprawdę wiodące także dlatego, że trudniej było zebrać większość dla przyjęcia budżetu, no a siłą rzeczy redukcja deficytu była i jak to zrobić była kluczowym tematem sporu. W momencie, w którym nie było większości w parlamencie dla przyjęcia budżetu, ten temat stał się wiodący w debacie we Francji i Le Maire stał się trochę takim kozłem ofiarnym, dlatego on też został z rządu usunięty i przez ostatni rok był sobie nauczycielem akademickim. No a teraz wielki powrót, no i stało się to przedmiotem wielkich kontrowersji. Retailleau szybko ogłosił, że ten rząd nie spełnia oczekiwań jego jako prezesa Republikanów i w związku z tym on dzisiaj zwoła posiedzenie władz partii i będą dyskutować, czy dalej w ogóle być w tym rządzie. Jeszcze wcześniej wiceprezes Republikanów i ważna postać, burmistrz Cannes, David Lisnard, często wymieniany także jako ktoś, kto chciałby być kandydatem na prezydenta, chociaż pewnie będzie nim Retailleau, zagroził, że on jest gotowy się podać do dymisji ze stanowiska wiceprezesa partii, w ogóle odejść z partii. On jest samorządowcem, ma swoją własną autonomiczną pozycję, jeżeli Republikanie będą dalej w tym rządzie i on w ogóle wzywa Emmanuela Macrona do dymisji. To jest ważne. No, Emmanuela Macrona do dymisji dzisiaj nie wzywają tylko Jean-Luc Mélenchon na lewicy, czy Marine Le Pen na narodowej prawicy. Macrona do dymisji dzisiaj wzywają kolejni politycy głównego nurtu, w tym także politycy, którzy wcześniej popierali go chociażby w drugiej turze wyborów prezydenckich. Wcześniej był to Jean-François Copé, Charles de Courson. Generalnie, no, nie będę was zanudzał nazwiskami. Ważni politycy francuskiego głównego nurtu wzywają Macrona do dymisji jako jedyny sposób trwałego przecięcia całego tego kryzysu, całego tego węzła gordyjskiego. Oczywiście Macron wcale tego nie zamierza robić. Wielokrotnie podkreślał, że do końca, do ostatniej minuty, którą powierzyli mu Francuzi, zamierza swoje funkcje wypełniać. Wobec tego niezadowolenie Retailleau. Także Attal, wspomniany przeze mnie prezes Odrodzenia, wczoraj przed północą zakomunikował, że ten rząd nie spełniał także jego oczekiwań. I w związku z tym zaczęła narastać kula śniegowa. Czy nie będzie tak, że zaraz kolejni będą umywać ręce i mówić, że oni wycofują swoich ministrów z tego rządu. No i wydaje się, że wyprzedzająco widząc, Le Cornu zdecydował się, no oczywiście w porozumieniu z Macronem, Le Cornu należy tu traktować jako polityka w pełni samodzielnego. Jest oczywiste, że tak ważne decyzje on podejmuje tak naprawdę po konsultacji z Emmanuelem Macronem. Jeżeli Emmanuel Macron chciałby inaczej, to on by tego nie zrobił. Podał się dzisiaj do dymisji, jeszcze zanim ci ministrowie weszli do swoich gabinetów, co jest w ogóle przedziwną, przekomiczną w gruncie rzeczy sytuacją. Co może się dalej wydarzyć? Macron przyjął dymisję Le Cornu i Macron dał Le Cornu do środy wieczór czas na to, żeby przeprowadził ostatnie negocjacje z partiami politycznymi.
szanse na to, że Le Cornu osiągnie jakiś sukces są, myślę, niewielkie. No i co, jeżeli on teoretycznie można sobie wyobrazić, no ale jest to mało prawdopodobne. Co może się w związku z tym dalej wydarzyć? No, Macron może oczywiście liczyć na to, że przynajmniej we własnym obozie Le Cornu znów zbuduje rząd mniejszościowy i wrócimy do punktu wyjścia, to znaczy będzie drugi rząd Le Cornu, który przetrwa sobie kilka tygodni, może kilka miesięcy, a następnie zostanie odwołany. Szanse na to, żeby porozumiał się, no teoretycznie może dokonać dużego otwarcia na socjalistów. Oni są tak naprawdę jedyną partią, która mogłaby rzucić koło ratunkowe. No tylko równolegle cały czas zostaje ta kwadratura koła. Republikanie tego nie chcą i wydaje się, że są gotowi wyjść z rządu, jeżeli polityka w dużej mierze skierowana do lewicy byłaby realizowana. Może oczywiście powołać rząd mniejszościowy, po prostu lewicy, ale to także wydaje się mało prawdopodobne. W tych okolicznościach wydaje się, że najbardziej prawdopodobne jest rozwiązanie Zgromadzenia Narodowego. Kolejne, natomiast w przypadku Macrona niczego nie można wykluczyć. On może też oczywiście powoływać kolejnych premierów, którzy będą trwali sobie kilka tygodni albo kilka miesięcy. To jest też ważne, żeby pamiętać, że konstytucja Piątej Republiki, silna pozycja prezydenta w niej polega także na tym, że on nie jest ograniczony terminami. To tak jak widzieliśmy, że może sobie 26 dni Le Cornu nie powoływać ministrów, formalnie prezydent na wniosek Le Cornu, prezydent Macron, może sobie to funkcjonować w stanie takiego zawieszenia, tak jak wcześniej z kolei latem zeszłego roku Attal był w zasadzie 2 miesiące premierem w stanie dymisji. W tych okolicznościach Le Cornu może w nieskończoność być premierem w stanie dymisji, a Macron może nie powołać nowego. Nie jest to zakazane, tak? Teoretycznie może to funkcjonować do końca jego kadencji jako prezydenta. Jest to oczywiście mało prawdopodobne. No i co wtedy może zrobić parlament? Nic, bo przecież premier już jest w stanie dymisji, nie może go jeszcze raz odwołać. Jest to śmieszne, ale do tego to się ostatecznie sprowadza, tak? Tak samo jak Le Cornu nie miał żadnego limitu czasu na powołanie nowych ministrów, tak? No i przez prawie miesiąc był nowy premier, starzy ministrowie. No, absurdalna sytuacja, prawda? Ale tak to właśnie było i tak to może dalej być, tak? Zresztą dzisiaj mamy przekazanie władzy przez jednych ministrów w stanie dymisji, drugim ministrom także już w stanie dymisji, tak? To jest właśnie absurd tej sytuacji. Co może się dalej wydarzyć? No albo Macron będzie próbował powoływać realistycznie, albo Macron będzie starał się powoływać kolejne rządy nie mające większości i próbować takich niekończącego się przeciągania liny, tylko widzimy, że no już jest bardzo, bardzo trudno z tym, ale nikt mu nie może zabronić takiego łatania, tak? Tylko no, 1,5 roku to jest jednak dużo czasu. A z drugiej strony może oczywiście próbować po prostu po raz kolejny rozwiązać Zgromadzenie Narodowe, wrócić do tego wyjściowego planu, jakim jest przybliżenie do władzy Marine Le Pen na okres przed wyborami prezydenckimi, po to, że licząc na to, że ona się w tym czasie zużyje. No oczywiście werdykt wyborców jest rzeczą niewiadomą, nie jest jasne, jakby to w tej chwili wyglądało, no ale to, co jest bardzo wysoce prawdopodobne, to że zwiększyłaby się reprezentacja narodowców w parlamencie, a z drugiej strony zmniejszyłaby się reprezentacja makronistów. Natomiast co do tego, jak wyglądałby wynik republikanów, gaullistów, a z drugiej strony, jak wyglądałby wynik poszczególnych partii lewicy, ze względu na to, że nie jest jasne, czy byłaby zjednoczona lista lewicy, czy republikanie w drugich turach jakby się zachowywali, czy by się nawzajem oni wszyscy popierali. Tych zmiennych jest zbyt dużo, żeby to jednoznacznie rozstrzygać. To, co jest natomiast jasne, to jest to, że obóz Macrona z pewnością byłby mniej reprezentowany. Tak? W każdych kolejnych wyborach zaczynali 350 w 2017 roku wyraźna większość, w 2022 roku 245, w 2024 160 ponad. Więc cały czas leci to w dół, teraz leciałoby jeszcze bardziej w dół. No i wtedy albo mielibyśmy jakiś rząd mniejszościowy Marine Le Pen, to jest możliwe, albo teoretycznie rząd lewicy można sobie wyobrazić, jeżeli totalnie udałoby się jakby wyborcy centrolewicy przerzuciliby się w drugich turach po prostu na kandydatów lewicy, jeżeli Macron byłby odpowiednio słaby. Tu można wiele wariantów sobie wyobrazić, ale do tego nie będę w detalach wchodził, bo jeszcze nie wiemy, czy Macron w ogóle zdecyduje się na rozwiązanie zgromadzenia. Z pewnością, jeżeli będziemy mieli kolejny krok po tych biciu kolejnych rekordów, po poniewieraniu tak naprawdę instytucji Piątej Republiki, które przeprowadza na naszych oczach Emmanuel Macron, zobaczymy, co będzie działo się dalej. Zakończę słowami Nicolasa S., byłego prezydenta Francji. Wiadomo, o kogo chodzi, nagrywam o nim poprzedni filmik. To moja złośliwość, jako że niedługo trafi do więzienia. Jego słowa o tym, że Emmanuel Macron rozwiązał zgromadzenie, kiedy nie musiał tego robić, a teraz odmawia rozwiązania, kiedy musi, bo jest to jedyny sposób wyjścia z kryzysu, chociaż no formalnie nic go do tego prawnie nie zmusza, no ale tak naprawdę nie da się innej drogi wyjścia z kryzysu niż albo jego własna dymisja, albo rozwiązanie zgromadzenia.
cóż, trudno się akurat tutaj z tym kryminalistą, byłym prezydentem, nie zgodzić. Chciałem też serdecznie jeszcze podziękować wszystkim darczyńcom, ponieważ to dzięki naszym darczyńcom mogę takie filmiki nagrywać, na bieżąco reagować na wydarzenia w Polsce i na świecie. A teraz już naprawdę do zobaczenia.